Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Moi drodzy, to jest kolejne wydanie odcinka Kanga No Comment, czyli takiej naszej specjalnej, publicystycznej audycji. Razem ze mną dzisiaj jest Tomek Widanka. A ja jestem Sławek Zawadzki. To jest nasz debiut, jeżeli chodzi właśnie o ten typ audycji. A dzisiaj będziemy rozmawiać o stablecoinach. Temat trochę odgrzewany, a jednak nie odgrzewany, bo zbliżają się regulacje, które nas wszystkich zaskoczą, ale zanim o regulacjach pogadamy, to najpierw Tomek, pytanie takie dla zupełnie początkującego. Co to jest stablecoin i w ogóle po co stablecoin jest nam potrzebny w całym ekosystemie kryptowalutowym? No, stablecoin jest to taka jednostka wirtualna, monetarna, która w tym naszym świecie tych bardzo zmiennych kryptowalut wprowadza taką ideę stabilności. To znaczy jest to taki pomysł, żeby przechować wartość w zmiennym środowisku, służącą głównie w obecnym systemie do inwestowania właśnie w inne kryptoaktywy. No dobra, powiedziałeś, że ta wartość, albo powiedziałeś, albo pomyślałeś, że ta wartość jest stabilna. Co znaczy, że jest stabilna? To znaczy, że jest albo jakaś instytucja, albo coś, co sprawia, że ten stablecoin pegowany jest do jakiejś zewnętrznej wartości. Co oznacza pegowany? Pegowany. Odwzorowuje zewnętrzną wartość jakiegoś aktywa z realnego świata finansów albo aktywów. Właśnie o to chodzi. No nie, że kiedy wyrażamy cenę bitcoina, to wyrażamy tę cenę w dolarach i każdego dnia ta cena jest inna. A stablecoin w takim... Wyobraź sobie, że tłumaczysz swoim dzieciom, czym jest stablecoin. Czy możesz powiedzieć, że to jest taki wirtualny dolar albo wirtualna złotówka? Wirtualny przedmiot. To jest odwzorowanie wirtualnego przedmiotu ze świata rzeczywistego. No właśnie, bo kiedy zaczynamy tłumaczyć, czym faktycznie jest stablecoin i jak to działa technicznie, no to wydaje się to bardzo skomplikowane. Ale przecież takim stablecoinem, który wszyscy kojarzymy, ci, którzy przynajmniej 2 dni są w świecie kryptowalut, jest na przykład Tether, no nie? Który zachowuje się tak, jakby był dolarem. Chociaż on tym dolarem nie jest. Albo mamy Omega złotówkę, która zachowuje się tak, jakby była złotówką, chociaż tą złotówką nie jest. No dobra, co by było, inaczej jeszcze zadam to pytanie, co by było, gdybyśmy nie mieli stablecoinów? Na pewno dużo trudniejsze byłoby inwestowanie i wchodzenie. Punkt wejścia do ekosystemu kryptowalutowego byłby dużo bardziej skomplikowany. Obecnie te wszystkie systemy informatyczne są oparte na łańcuchach bloków i stablecoin jest częścią tego łańcucha. Dlatego dużo prościej następuje wymiana wartości. Dodatkowo również, nie oszukujmy się, gdyby nie było stablecoinów, nie byłoby kryptowalut, bo nasi wspaniali rządzący naprawdę tak dociskali butem, że nic by się w świecie kryptowalut nie rozwinęło. Taka jest moja opinia. No, to jest właśnie bardzo ciekawa obserwacja, o której teraz powiedziałeś. I ja jeszcze nie powiem, czy się zgadzam w 100% czy nie, ale miałem podobne intuicje. Na samym początku, jak wystartował Bitcoin, to nie było stablecoinów, a Bitcoin jakoś działał. No właśnie. Tak, bo Bitcoin jest technologią. To jest technologią i ideą, ale zauważ też, że ten Bitcoin, który był używany bardzo wąsko. Jego wartość też była nieadekwatna do tego, co sobą reprezentował i co wprowadzał. No właśnie, na pewno pamiętasz Mt. Goxa. No wszyscy na lekcjach historii kryptowalut uczymy się o Mt. Goxie. Jednym z powodów jego upadku, oprócz tego, że oczywiście tam brakowało kasy i tak dalej, było to, że Stany Zjednoczone powiedziały, że Mt. Gox świadczy, teraz powiem coś, co prawnicy będą mówić, że jest nieprecyzyjne, ale generalnie chodziło, że świadczyły usługi płatnicze. To znaczy przyjmował dolary, księgował dolary Amerykanów bez specjalnego zezwolenia, no nie? I trzymał prawdziwe dolary. Gdyby Mt. Gox zastosował wtedy ten zabieg, który zastosowała Kanga, czy na Kandze trzymane są złotówki, albo dolary, albo euro? Nie.
No właśnie. Kanga jest giełdą stricte kryptowalutową. No jak to jest, że ja wykorzystując na przykład serwis GoCash w jakiś sposób mogę przetransferować tam swoje złotówki? Znaczy normalnie przelewem bankowym można to wykonać i w tym momencie jakby dokonujemy zakupu kryptowalut od pośrednika. No właśnie. Zabieg, który stosowany jest na Kandze, jest taki, że kiedy ja chcę dostarczyć do ekosystemu złotówki, kupuję po prostu omega złotówki i te omega złotówki są księgowane już na moim portfelu na Kandze. Czyli de jure to jest tak, że wszystkie wartości, które mam na portfelu Kangi, są zawsze kryptowalutami. Tam ani przez chwilę nie ma złotówki, funta, dolara czy euro. Chociaż kiedy ja chcę wejść do ekosystemu Kangi, to zakupuję po prostu te właśnie stablecoiny, a kiedy chcę wyjść z tego ekosystemu, to po prostu odsprzedaję je właśnie pośrednikowi. Takim pośrednikiem dzisiaj jest GoCash. Jakie mamy rodzaje stablecoinów? Jak byś je podzielił i jakie byś przykłady podał? Są obecnie takie 3 główne nurty, jeżeli chodzi o stablecoiny. Pierwszym jest stablecoin, który jest zarządzany przez centralną jednostkę, jakąś instytucję, która go emituje, nadzoruje i zarządza jego rezerwami. Drugim rodzajem jest, no i tutaj przykład może od razu, tego typu stablecoinami na przykład jest najpopularniejszy Tether i na przykład USDC. Dalej mamy stablecoiny zabezpieczone kolateralem wartościowym. Zabezpieczenie. Tak. W tym przypadku mówię akurat o stablecoinie DAI. Tam chodzi o to, że DAI zabezpieczają inne kryptoaktywa jak Bitcoin, Ether, inne kryptodolary, może kryptoeuro, jakiekolwiek inne kryptowaluty posiadające wartość. A ze względu na to, że, bo tam jest też problem utrzymania pega, bo jak wiemy Bitcoin i Ether nie grzeszą może stabilnością. Tak. Więc fluktuacje wartości są tam bardzo duże. Dlatego też tam pomysł jest taki, że... Zaraz o tym powiemy. A czyli mamy, tak jak powiedziałeś, stablecoiny emitowane przez jakąś konkretną instytucję. Mamy stablecoiny, które posiadają zabezpieczenie zdecentralizowane. Tak. Może zdecentralizowany ekosystem zabezpieczeń opierający się na kryptowalutach. W tej pierwszej kategorii mamy scentralizowane zabezpieczenia. Tak. I to sobie zaraz wyjaśnimy. W drugiej mamy zdecentralizowane, a trzecia kategoria? A trzecia to są stablecoiny algorytmiczne. Stablecoiny algorytmiczne są takim pomysłem. Może rozszerzymy go później. Na razie, tak jak mówisz, podzielmy na te kategorie. Czyli mamy 3 kategorie stablecoinów. W każdej z tej kategorii mamy różnych reprezentantów, różnych dostawców czy różne rozwiązania. No i oczywiście mamy wiele walut stablecoinowych, no bo taką najpowszechniejszą wartością, do której stablecoin próbuje się odwołać, jest dolar, ale są również złotówki, jak choćby polska omega złotówka czy funty euro. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy są jakieś takie popularne stablecoiny z niszowych walut, oprócz OMEG, no bo jest więcej OMEG, ale czy ty kojarzysz? Znaczy jest bardzo dużo stablecoinów. Tak. Ostatnio PayPal wyszedł ze swoim... No, ale to są dolarowe stablecoiny. Tak. Są też stablecoiny, które pegują się de facto nie do fiatów, czyli walut fiducjarnych, a innych aktywów. Na przykład do złota. Też. Takim przykładem jest na przykład Pax Gold. Tak? Może o tym jeszcze pogadamy. Dobra, zacznijmy od tej pierwszej kategorii, która wydaje się być najprostszą i najbardziej intuicyjną, czyli stablecoiny, które mają konkretnego emitenta, to jest bardzo ważne, i które dbają o to, żeby zabezpieczenie wartości tego stablecoina było w fizycznych aktywach. Na chłopski rozum, w przypadku na przykład dolarów czy złotówek, takim zabezpieczeniem powinny być fiaty. Tak? Czyli jeżeli jakaś spółka czy jakiś emitent emituje, nie wiem, 1 000 000 kryptozłotówek albo kryptodolarów, to dokładnie w tej samej sekundzie powinien mieć na koncie 1 000 000 jednostek, ale już takich fiatowych. Czy tak to działa na przykład w USDT? Teoretycznie tak. Nie są to zawsze
fiaty, są to też aktywa, na przykład, które są szybko zbywalne za fiaty, jak akcje spółek, jakieś instrumenty dłużne, tego typu rzeczy, bo bardzo trudno jest trzymać gdzieś w jakimś jednym miejscu. Oni tam mają kapitalizację rzędu 80 kilku miliardów dolarów. Tak, to. I jeżeli chodzi o ten cały skarbiec, bo to się nazywa skarbiec i zabezpieczenie tych stablecoinów, to pełne pokrycie do tego, powiedziałbym, dążą rządzący, czyli ci, którzy mają interes w tym, żeby stablecoin nigdy nie stał się czymś innym niż odwzorowanie pega danego asetu. Bo jeżeli w pewnym momencie okazałoby się, że taki tether staje się właściwie instrumentem płatniczym na równi z dolarem, gdzie emitują tego tethera i właściwie więcej osób zaczyna używać tethera niż dolara, to właściwie dlaczego niby tether miałby się pegować do dolara, a nie odwrotnie? Odwzorowywać. Dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy. Tak, odwzorowywać. Pegowanie do innych asetów to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. No, to, co powiedziałeś, jest prawdą. I ja nawet, pamiętam rok 2019 czy 2020, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wydała, polska komisja wydała jakiś taki dokument o pracach właśnie przygotowujących do regulacji kryptowalut w Polsce. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam największy nacisk, i to było tylko o planach, ale można było o tych planach poczytać. Największy nacisk był położony na stablecoiny. Ja wtedy właśnie zrozumiałem, że takim zagrożeniem dla systemów politycznych czy dla rządzących niekoniecznie jest Bitcoin, to znaczy jest, ale nie w takim wymiarze jak właśnie stablecoiny. Bo nagle okazuje się, że tak jak powiedziałeś, jeżeli Tether czy jakiś inny stablecoin staje się w jakimś państwie coraz bardziej popularny, to państwo traci coś, co jest największym orężem. To polityka monetarna. Nie oni decydują w tym momencie, nie Rada Polityki Pieniężnej czy jakieś odpowiednie instytucje, nie oni decydują o tym, jaki powinien być dodruk, czy jaka powinna być podaż pieniądza, bo nagle okazuje się, że pojawiają się takie fałszywe dolary albo fałszywe złotówki. Bo powiedziałeś jedną ważną rzecz, że Tether zabezpieczony jest nie tylko dolarami, ale zabezpieczony jest, powiedziałeś o akcjach, a ja słyszałem, że oni zabezpieczają to obligacjami. I jakby na czym zarabia Tether? Czy ty masz może intuicję? Bo ja słyszałem pewne wyjaśnienia i zaraz je przedstawię, ale może ty masz inną wiedzę niż ja. Znaczy, Tether na pewno zarabia na gigantycznych odsetkach płynących, tak jak mówisz, z obligacji. I potem te gigantyczne odsetki poza utrzymaniem swojej działalności mogą reinwestować w startupy i tak dalej. Stąd też pojawiają się koszyki jakby akcji i oni tam mają też dużo wyższy poziom wartości zabezpieczenia w swoim skarbcu niż ilość wyemitowanych tetherów. Tak uważasz, że Tether ma dużo Uważam, wyższy? Bo uważam, że mają. Jeden z zarzutów wobec Tethera polegał na tym, że właśnie oni wymintowali, czyli wydrukowali tak dużo Tetherów, że nie mieli pokrycia. Tak. I stąd między innymi jedna z teorii, która wyjaśnia, dlaczego Bitcoin był jakiś czas temu warty prawie 70 tysięcy dolarów. Jedna z teorii mówi o tym, że w obiegu było tak dużo Tetherów, że nastąpiła, nie wiem jak to powiedzieć, inflacja Bitcoina. Znaczy na temat Tethera moje zdanie jest takie, że teorie spiskowe na bok mieli rozprawę w sądzie w Stanach Zjednoczonych, są spółką podlegającą regulacjom Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie mieliby zabezpieczenia, jest to możliwe, ale myślę, że jest to mniej prawdopodobne niż to, że je mają. Chociaż rozumiałbym rząd amerykański, jeżeli okazałoby się, że na przykład z tych 80 miliardów jest tam 20 i nie chcą o tym mówić, tak, bo będzie problem. Tak. Wróćmy jeszcze do tego problemu obligacji skarbowych. Dlaczego dla niektórych to jest problem? Ano dlatego, że jeżeli jakiś Amerykanin inwestuje w obligacje skarbowe, no to tak naprawdę pożycza do państwa pieniądze. No nie? Ale z tych obligacji Tether robi sobie zabezpieczenie, czyli dochodzi do w ogóle kuriozalnej sytuacji. To znaczy Tether pożycza państwu pieniądze, bo kupuje obligacje, następnie robi z nich collateral, tak jak tu powiedziałeś, czyli zabezpieczenie, które jest podstawą do tego, żeby Tether sobie wyemitował pieniądze, które właśnie pożyczył do państwa. I nagle okazuje się, że w obiegu
jakby ta instytucja pożyczki do państwa jest wykorzystana wbrew jej naturze, bo pożyczam pieniądze do państwa, innymi słowy rezygnuję z tego, że wydam te pieniądze na coś innego, państwo korzysta z tego, a ja na podstawie tego dodrukowuję dokładnie tyle pieniędzy, ile mi pożyczyłem, co jest inflacyjne, sprzyjające inflacji. Znaczy, to jest jeden w ogóle z wielkich zarzutów takich monetarnych wobec stablecoinów, w szczególności do Tethera. Ale ja nie wiem, czy to jest tak, że jeżeli ktoś kupił, bo żeby wymintować Tethera, ktoś musi wpłacić mi na konto bankowe powiedzmy $1 milion lub dać mi w zastaw jakiś inny instrument dłużny, który ma wartość większą niż $1 milion. I jakby tak działa właściwie cały nasz, ten, który znamy, system finansowy. Tak. Nie mówię, że on jest zdrowy, ale działa tak działa. jako zabezpieczenie. Kiedy kupujesz, nie wiem, nieruchomość na przykład kupujesz, no nie? I dajesz ją jako zabezpieczenie swojego kredytu, to ta nieruchomość jest zabezpieczeniem nie po to, żeby imitować nowe jednostki pieniężne, tylko po to, że gdyby doszło do Twojej niewypłacalności, no to bank może część Twoich wierzytelności odzyskać poprzez to, że jest właścicielem hipotecznym nieruchomości. Ale kiedy dochodzi do tego, że my wykorzystujemy instrumenty dłużne do tego, żeby emitować nowe środki pieniężne, to jest... Nie mówię, że to jest moja opinia, chociaż ja też tak myślę. To jest wbrew naturze. To się nazywa kreacja pieniądza. Tak. Dochodzi do kreacji pieniądza, ale poza systemem bankowym. I to się ludziom właśnie z Wall Street nie podoba. Tak, dokładnie, bo pojawiają się w obiegu pieniądze, które według nich się nie powinny pojawić. Mamy Tethera, mamy Circle, czyli USDC. Jaka jest różnica? Ty jako inwestor kryptowalutowy, kiedy decydujesz, żeby część swojego majątku przechowywać w USDT, a kiedy w USDC? Po pierwsze, to są dwie osobne firmy, dwa osobne byty nadzorujące. Jeden jest związany ze spółką, nie wiem czy spółką, to jest właściwie holding chyba, BlackRock. To jest największy holding inwestycyjny na świecie. A jeżeli chodzi o dywersyfikację, to jednym z podstawowych znaczy inaczej, ja tak nie dywersyfikuję zbytnio stablecoinów. Bardziej gram na różnicach wartości, bo zdarzają się sytuacje, gdzie popyt na jednego stablecoina jest dużo wyższy niż na drugiego. Więc można w tym momencie zarobić jakieś drobne na tak zwanym arbitrażu, czyli nawet nie tyle arbitrażu, co swapie $1 na drugi. W różnych porach dnia, w różnych porach tygodnia, miesiąca popyt na USDT czy USDC jest inny i ceny fluktuują w okolicach dolara, ale nigdy nie jest to równo dolar. No dobra. Więc można w tym momencie jakieś tam drobne uszczknąć na po prostu swapie w jedną czy w drugą stronę. A zaufanie moje do jednej i drugiej jakby spółki jest takie same, na tym samym poziomie. No to ciekawe. To jest ciekawe. Czym właściwym jest powiedzenie, że konstrukcja USDC, USDC jest bardzo podobna albo taka sama jak USDT? Tak, jest to centralna jednostka, która w pełni reguluje kreację pieniądza, jest w stanie mrozić konta, asety, usuwać dolary z kont, ma pełną kontrolę nad obiegiem danego stablecoina. Także mając coś na portfelu, możesz tego jutro nie mieć, jeżeli ktoś do nich zapuka i powie ten. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. To jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że dużo osób tego nie wie. Ponieważ Tether i Circle, czyli USDC, mają swoich emitentów, którzy współpracują nie wiem, z instytucjami politycznymi czy rządowymi, oni mają w kontrakcie takie prawo, żeby zamrozić moje środki, które trzymam na swoim prywatnym portfelu, albo żeby mi je zabrać. Zgadza się? Tak. I to jest właśnie to. To nie jest tak, że te dwa stablecoiny, jak i wiele innych stablecoinów reprezentują ten taki wolnościowy kierunek. To się chyba zdarza niezwykle rzadko, tak? Żeby któraś z tych instytucji sięgnęła po takie rozwiązanie. Znaczy w momencie, gdy na przykład mamy te słynne haki na DeFi, ktoś zgłosi jakiegoś claima i prewencyjnie mogą zablokować środki do wyjaśnienia sytuacji, tego typu rzeczy. To jest
przydatne w tym sensie, ale z drugiej strony dla ludzi, którzy stawiają sobie jakby wolność i decentralizację całego ekosystemu, jest to pewne zagrożenie. No, kont pewnie i środków zablokowanych w ten sposób jest wiele. Nie wiem dokładnie ile, ale są to instrumenty, które są wykorzystywane przez twórców stablecoina i to jest główna różnica między tymi stablecoinami, a na przykład stablecoinem DAI. Przechodzimy do drugiej kategorii, czyli zdecentralizowane, tak możemy powiedzieć, stablecoiny. DAI jest przykładem takiego stablecoina. Wyjaśnij, jak on działa. DAI, jakby kreacja DAI'a jest zautomatyzowana i odbywa się poprzez wzięcie jakby pożyczki w DAI'ach pod zastaw swoich kryptowalut, które mają wartość. I zdecentralizowany system monitoruje ceny różnych aktywów na rynkach. W uproszczeniu, powiedzmy, możemy wziąć pożyczkę $1000, deponując na adres kontraktu bitcoina, powiedzmy, w wartości $2000 na chwilę obecną. Jeżeli cena bitcoina na rynku, który jest monitorowany, spadnie poniżej tam jakiejś bezpiecznej wartości, powiedzmy będzie to $1100, Tak. wtedy ten bitcoin zostaje zlicytowany, żeby pokryć nasz dług. My tracimy bitcoina, a te DAI'e, które zostały w ten sposób pozyskane, są palone. Także znikają z cyrkulacji. I w ten sposób nasz dług jest automatycznie spłacany. Okej, rozumiem. I tak samo, jeżeli ja spłacam dług, oddaję DAI'e, te DAI'e są palone, znów znikają z cyrkulacji, a ja odzyskuję swojego bitcoina. Czyli ten DAI jest kluczem do skrytki odzyskania mojej pożyczki. Podsumujmy. DAI jest zabezpieczone kryptoaktywami. To jest w ogóle pierwsza zasada. Najczęściej jest to Bitcoin i Ethereum. Tak, czyli są to kryptoaktywa o rzeczywistej wartości udowodnionej przez rynek. Tak. Nie coś, co powstało nagle, tylko coś, jak na przykład co ma... Luna. O Lunie zaraz wspomnimy. No, okay. A czy oprócz Bitcoina i Ethereum tam są jeszcze jakieś inne kryptoaktywa? Bardzo często są to inne stablecoiny jak USDC, no właśnie, tak. Tether. Są to też głównie stablecoiny i kryptowaluty o dużym market capie, czyli dużej wartości, długo istniejące na rynku. Tak. Wracam teraz do pytania, które mi się pojawiło w głowie. Załóżmy, że ja faktycznie mam tego bitcoina, który jest... Mam tyle bitcoinów, które reprezentują wartość $2000 i potrzebuję 1000 DAIów. Jaka jest motywacja, żebym ja poszedł i pozbył się $2000 na rzecz 1000 DAI? Na jakiś czas. Dlaczego ludzie to robią? Znaczy, DAIe są też przez scentralizowane platformy łatwo wymienialne na gotówkę, tudzież środki fiducjarne, więc bardzo często, nawet trzymając kryptowaluty i wierząc w ich potencjał, bo kryptowaluty mają po prostu potencjał, zwłaszcza w naszym otoczeniu ekonomicznym, jestem w stanie na przykład głównie to też miałoby zastosowanie w takiej Turcji, gdzie inflacja jest bardzo wysoka. Ja biorę wartość $1000 dzisiaj, w późniejszym okresie zarobię te $1000, ale potrzebuję po prostu środków do życia na teraz. I zamiast iść do banku i brać pożyczkę na jakieś gigantyczne oprocentowanie, ja nawet nie wiem przy takiej inflacji, jakie tam muszą być oprocentowania tych pożyczek, podejrzewam spore, tak. W Polsce już są spore, to jesteśmy w stanie wziąć tą pożyczkę pod zastaw naszych kryptowalut na dużo niższym oprocentowaniu niż dostaniemy to w tradycyjnym systemie finansowym i po prostu wykorzystać te środki. Okej, rozumiem. Czyli Kanga ma takie dwa produkty, Sellback i Loan, która też szuka partnerów o podobnej motywacji. No nie, mam w Loanie na przykład Kanga Loan, mam bitcoina, którego nie chcę w tej chwili zbywać, a potrzebuję omega złotówek na przykład do życia. No nie, to przychodzę,
deponuję i dostaję w odpowiedzi omegi. I rozumiem, że bardzo podobna motywacja przyświeca tym ludziom, którzy deponują swoje kryptoaktywa, żeby dostać DAI, bo DAI reprezentują wartość $1, czy są, tak powinny reprezentować i ja mogę w tym momencie albo poczynić jakieś życiowe inwestycje i wydać środki na swoje utrzymanie, albo mogę te DAI zainwestować, na przykład zrobić rodzaj dźwigni i zainwestować po to, żeby kupić nowe kryptoaktywa. I właśnie to jest ta czarna strona, ciemna strona mocy, bo przedstawiliśmy jasną stronę mocy. Tak. Ciemna strona mocy wygląda w ten sposób, że można za pomocą tego typu instrumentu się po prostu lewarować. To znaczy, że można brać pod zastaw bitcoina, DAI-a, potem za tego DAI-a kupować bitcoina, zostawiać znów, brać kolejne DAI i w ten sposób rolować jakby swój dług, pożyczając za pożyczone pieniądze. Tak. I to jest instrument bardzo niebezpieczny ze względu na to, że nawet niewielkie spadki ceny mogą zlikwidować nam i możemy stracić po prostu wszystko. No na tym polega chyba właśnie ten element dźwigni, tak? Że im więcej pójdziemy tym fraktalem, to znaczy im więcej powtórzymy tę operację, że pożyczamy i kupujemy, pożyczamy, kupujemy, pożyczamy, kupujemy, tym więcej zrobimy, jeżeli cena pójdzie do góry naszego zestawu, ale jeżeli lekko pójdzie w dół, to nam się wszystko zamyka i tracimy. No nie? Dokładnie. O dźwigni jeszcze na pewno będziemy nieraz rozmawiać. Kto jest właścicielem tego kontraktu DAI? Powiedziałbym, że inaczej. DAI został wyemitowany przez MakerDAO. Tak, właśnie. Także teoretycznie oni i ich ekosystem, tudzież hodlerzy jakby tokena Maker są w stanie głosować zdecentralizowanie na różne propozycje. Tak to działa w tych zdecentralizowanych organizacjach, bo Maker jest organizacją zdecentralizowaną, że tam propozycje, na przykład jeżeli oni zarobili z jakichś fee, jakieś DAI, Ethery, Bitcoiny, oni są na przykład w stanie wykorzystywać je do czegoś i mogą zmienić ich wykorzystanie przez głosowanie na przykład. I do tego służą tokeny tak zwanego governance'u. To jest też bardzo ciekawe. A czy może być tak, że na przykład ja deponuję swoje środki, czyli swojego bitcoina albo swojego ethera, dostaję w zamian za to jakieś DAI, ale w gruncie rzeczy ja chcę wspierać ten ekosystem i z tymi DAI-ami nic nie zamierzam zrobić, a zatem czy jest taka opcja, że ja stejkuję na przykład DAI, tak żeby tylko wesprzeć system? Na pewno tak. Wtedy przeznaczam te swoje DAI na kolejne pożyczki, które teoretycznie dadzą większy yield. Yield? Yield, czyli stopę zwrotu. Da, właśnie. Czyli można pokusić się o zrobienie produktu, który mógłby oferować pożyczki na przykład na mniejszym stopniu zabezpieczenia w Bitcoinie, dający DAI lub Tethery, tego typu rzeczy. Właśnie to jest, pamiętam, że jak ja po raz pierwszy usłyszałem o stablecoinach, czy całym systemie zdecentralizowanych stablecoinów, zdecentralizowanych też organizacji i bardzo rozwiniętych smart kontraktów, to sobie pomyślałem, że po prostu coś, co w świecie bankowym zajęło wiele, wiele lat, no kryptowalutowcom zajęło parę lat. Jest to mega bogaty system. Mamy trzecią kategorię, taką powiedziałbym najciekawszą i wywołującą najwięcej kontrowersji, stablecoiny algorytmiczne. Tak, to jest ciekawa grupa kryptoaktywów. Stablecoin algorytmiczny wiąże się z tym, że powstaje równolegle z jakimś innym jakby parytetem, innym kryptoaktywem, który ma służyć jako instrument do regulowania wartości samego tego tokena. Jest to brzmi to dość abstrakcyjnie, ale może zagłębiając się w temat wyjaśnimy tę sytuację. Może sięgnijmy po temat Luny, no bo każdy o Lunie słyszał, nawet jeżeli ktoś nie zainwestował tam środków, a no właśnie Luna miała po pierwsze swój taki, nazwijmy to, token projektowy, który nazywał się Luna i jednocześnie mieli swojego stablecoina, który nazywał się UST, tak? Dobrze pamiętam? Wyjaśnij na przykładzie Luny,
jak działał ten cały instrument i jednocześnie co takiego stało się, że w ciągu jednego dnia chyba widzieliśmy gigantyczne spadki. Gigantyczne. To tak naprawdę to było wielkie uderzenie w cały ekosystem kryptowalutowy, no nie? Tak. Wyjaśnij, Tomek. Także Luna, w ekosystemie Luny chodziło o tym, że mieliśmy wewnętrzny mechanizm zamiany UST na Lunę i vice versa. To znaczy, że mogłeś na podstawie wartości rynkowej Luny z jakichś zewnętrznych rynków otrzymać odpowiednią wartość w UST, paląc tą Lunę w protokole i vice versa. Można było przekazać UST, palić je i otrzymać odpowiadającą tej wartości dolarowej ilość Luny. Skąd był brany kurs? Kursy były brane z różnych innych zdecentralizowanych protokołów, jak na przykład Curve Finance. Na pewno te Oracle działały w ten sposób, że monitorowały też inne duże rynki typu... Scentralizowane też? Myślę, że też w jakiejś formie zabezpieczenia, ale głównym... Ja tylko wyjaśnię jedną rzecz, bo tutaj padło słowo Oracle. Czyli słowo po polsku wyrocznia. To są takie mechanizmy, które właśnie zajmują się w blockchainie śledzeniem niekoniecznie zdecentralizowanych wartości, chociaż też i dostarczają te informacje do kontraktu, który, ja też mówię w sposób pewnie zrozumiały, który pozwala ustalić, jaka jest rynkowa faktycznie cena w tym wypadku. Tak, wyrocznia po prostu wie wszystko i wie, jaka jest cena danego aktywa. No i dobra, i teraz dlatego jeżeli mieliśmy spadek wartości UST poniżej $1, wtedy arbitrażysta mógł wziąć UST, zmintować za to Lunę, wyciągnąć tą Lunę powiedzmy na jakąś zdecentralizowaną giełdę i sprzedać ją z profitem powiedzmy 1 centa. I w drugą stronę, jeżeli cena była powyżej $1, sprzedawaliśmy Lunę, czyli paliliśmy Lunę, otrzymywaliśmy UST i mogliśmy za to kupić jeszcze więcej Luny lub czegokolwiek. Tak, gdzie indziej. I w ten oto sposób właśnie zarabialiśmy. I teraz ekosystem bardzo prężnie rósł i to był największy problem. Największą mojego bolączką był jego szybki wzrost. Bo po prostu w pewnym momencie ten ekosystem był tak gigantyczny i popyt na UST był tak wielki, że cena Luny szybowała od dziesiątych części centa do 100 iluś dolarów. Tak. I to był bardzo jakby niezdrowy wzrost. Niezdrowe wzrosty na rynku są bardzo często bardzo silnie karane. Tak naprawdę za tym wzrostem nic nie stało, oprócz jakiegoś takiego owczego pędu, ale nie było żadnej wartości. Zbyt szybka, był to zbyt szybki wzrost. I teraz, o ile pomysł był dobry i Dokłon z ekipą próbowali w jakiś sposób to ratować, budując fundusz zabezpieczający, składający się z bitcoinów, etherów i innych stablecoinów, które miałyby w razie jakiejkolwiek intensywnej podaży skupować jakby tą podaż i balansować ten system. To miały być to środki na interwencję. Dokładnie. Banki centralne mają odłożone środki, nikt nigdy nie wie jakie, żeby nie zaatakować jakiejś waluty, na interwencję na rynku walutowym. Jak złotówka na przykład gwałtownie spada, no to bank centralny bierze odłożone franki szwajcarskie czy dolary i zaczyna skupować tę złotówkę na rynkach. I teraz tutaj pojawia nam się taka właśnie analogia, bo tak jak słusznie zauważyłeś, ta Luna Foundation Guard było takim Fedem, istnieje pewne powiedzenie, że stablecoiny algorytmiczne nie mają prawa działać i mamy multum przypadków stablecoinów algorytmicznych, które padły, które może empirycznie, ale potwierdzają jakby tą teorię, tą tezę. I teraz zadam takie otwarte pytanie. Czym różni się stablecoin algorytmiczny, w którym
de facto kreujemy drugą walutę będącą zabezpieczeniem, Tak. mechanizmem regulującym od systemu fiatowskiego? Odpowiedź jest bardzo prosta, niczym. Jest to stricte ten sam pomysł, wzięty 1 do 1 ze świata fiducjarnego. I mamy teraz na przykładzie naszych algorytmicznych stablecoinów w świecie kryptowalutowym przypadki samych upadków. I mamy nasz system fiducjarny. Tak, znaczy wiadomo, że my reprezentujemy tę substancję, która ma duże wątpliwości co do systemu fiducjarnego, natomiast tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że system fiducjarny ma pewien mechanizm przymusu, którego nie mają pozostałe instrumenty płatnicze. Tych instrumentów przymusu jest kilka, ale jeden mi teraz przyszedł do głowy. W każdym państwie podatki musisz płacić w rodzimej walucie. I to już wywołuje taki ciągły popyt na tę walutę, no nie? Ale tych mechanizmów przymusu jest więcej. No dobra, to co się stało nagle z Luną? Ja myślę osobiście, że Luna rosła bardzo szybko i stała się zagrożeniem dla samego świata fiducjarnego. I myślę, że instytucje finansowe po prostu zaatakowały. Wszystko tam się zgrało bardzo dobrze. Ktokolwiek to robił, był bardzo dobrze poinformowany. Ich pomysł był dobry. Ten ich budowany wewnętrzny Fed też był, jakby prężnie się rozwijał. Tylko że w pewnym momencie oni, żeby jeszcze zabezpieczyć swój system, mieli zmigrować płynność z kurw Triple'a. Triple jest takim poolem, który ma stablecoiny, ma koszyk stablecoinów USDT, USDC i DAI, które są swapowane między sobą i tak jakby też bilansują, czyli są jakby pożywką dla arbitrażystów, którzy na tych małych różnicach kursowych zarabiają na formula. I chcieli tam bodajże dodać właśnie to UST, żeby to UST też było częścią tego stabilnego koszyka. I w momencie tej migracji, gdy ta płynność na tych zewnętrznych rynkach była niska, ktoś nagle zaczął masowo dumpować UST na rynek. Dumpować, czyli zaczął wyprzedawać. Wyprzedawać UST. I zaczął to wyprzedawać w ten sposób, że po prostu cena UST spadła do 90, potem 80 centów. Tak, i arbitrażyści nadążali z arbitrażem. Próbowali ale nie było takiego popytu. Bo nagle wyobraź sobie, że ktoś, kto chce zaszkodzić tobie, zbiera na przykład 2 miliardy UST, a rynek nie jest w stanie wchłonąć 2 miliardów UST. A skoro nie jest w stanie ich wchłonąć, bo nie ma tylu chętnych, żeby kupić od ciebie 2 miliardy UST, a on zrzuca i jest w stanie zrzucać te UST nawet poniżej wartości $1 za 70 centów, 80. I oni zrzucili na te zdecentralizowane giełdy UST w ilości chyba 80 milionów i podobno zrzucali też na Binance, który nie był jakby częścią ekosystemu, ale jest największą częścią ekosystemu inwestorskiego w świecie kryptowalut. I tam UST też zaczął spadać na wartości. I w tym momencie to wywołało lawinę paniki, czyli inne instytucje typu Celsius, typu, nie wiem, Genesis Capital i inni, którzy byli załadowani w to UST, chcieli z tego wyjść jak najszybciej, nawet ze stratą. No tak, i uruchomiła się spirala. Tylko to oznacza, że ktoś, tak jak powiedziałeś, podał tej kwotę 80 milionów dolarów, że taka podaż nagle się pojawiła, że zaczęto wyprzedawać. Czy to było 80 milionów, czy więcej, czy mniej, nadal jest to po prostu bardzo duża kwota. Znaczy 80 milionów to był ten pierwszy impuls. Shot, uderzenie. Tak, i to w momencie, gdy oni wyciągnęli płynność ze zdecentralizowanej giełdy, to znaczy, że ktoś musiał czekać na tego typu zdarzenie i w tym momencie no tak, bo to uderzenie wcale nie musiało być takie silne, gdyby ta płynność była. Tak, jeżeli byłaby płynność, on musiałby mieć dużo wyższy kapitał i na tym
opiera się Ja przyznaję, że akurat tego momentu nie wiedziałem, nie znałem, a to jest mega, mega ciekawe, Tak. bo to oznacza, że tam był jakiś kret, który jeszcze dodatkowo to wspierał. Albo, tak, mógł być kret i to musiałoby być rzeczywiście podręcznikowo wykonany atak, że tak powiem, ktokolwiek to robił, przechytrzył po prostu ludzi z stery. No, okej. No to podsumujmy. Czy dobrze zrozumiałem, że UST to był w pewnym uproszczeniu, nawet nie uproszczeniu, stablecoin, który był zabezpieczony Luną po prostu. Tak, Luną i ekosystemem. Tam było bardzo dużo tego typu zarzutów, że był Anchor Protocol, który płacił 20% w skali roku, też w UST. I teraz tam były zarzuty, że no ale przecież to jest niemożliwe, nieutrzymywalne. To było utrzymywalne w ten sposób, że on płacił te 20% żuczkom, żeby pompować ekosystem, a dawcą tego kapitału były VCs, które wpłaciły tam bardzo duże ilości pieniędzy i rezygnowały ze swoich odsetek na rzecz tego, żeby przyciągać tych nowych inwestorów, w zamian otrzymując jakby lunę, czyli można by było powiedzieć stake w całym ekosystemie. No tak, ale ostatecznie to tak jak ze skomplikowanym równaniem albo zadaniem z układów logicznych, to jest tak, że zawsze próbujesz jakby uprościć to równanie. Ostatecznie zabezpieczeniem UST była Luna. I oczywiście, która była wspierana całym tym ekosystemem, ale tam na końcu stała ta Luna. I teraz problem, który ja dostrzegam w UST i też w innych algorytmicznych stablecoinach jest taki, że zabezpieczeniem jest aktywo, które po pierwsze nie ma historii, no bo jaką historię miała Luna? No krótką tak naprawdę. Aktywo, którego wartość i cena wzięła się trochę ze spekulacji, trochę z tego, że mieliśmy dobry moment na rynku, ale tak jak powiedzieliśmy, ta wartość wzięła się w dużej mierze z owczego pędu. I ktoś po prostu, jak zaczęto spuszczać powietrze z tego, to wszystko się rozsypało. I teraz inne mam pytanie. Czy tego typu stablecoiny ciągle są na rynku i czy są popularne? Czy w Tronie na przykład jest taki stablecoin tronowy? Znaczy są nawet inne teraz quasi stablecoiny. Pojawił się Frax. Frax jest stablecoinem, który działa identycznie jak Luna, ale dodatkowo część jego zabezpieczenia jest zabezpieczone kryptowalutami typu właśnie Ether i Bitcoin. To znaczy, że oni częściowo, i ta część jest jakby narzucana przez tą zdecentralizowaną organizację, zabezpieczają tego stablecoina w jakiś sposób i dalej są stablecoinem algorytmicznym, który póki co działa, ale tak jak inne algorytmiczne stablecoiny, jeżeli urośnie i nie będzie zbyt dobrze zarządzany, to po prostu... Ja mam jeszcze inną refleksję, że tam, gdzie emitent jakiegoś tokena jest jednocześnie emitentem stablecoina i zabezpiecza w jakikolwiek sposób wartość tego stablecoina poprzez emisję swoich tokenów, to tam dochodzi do jakiegoś gwałtu na całym systemie i jest to bardzo ryzykowne, bo to w gruncie rzeczy daje mu prawo do tego, żeby w pewnym momencie emitować z samych dolarów, samych stablecoinów, no nie chcę powiedzieć, że nieograniczoną ilość, ale zaczyna się ktoś bawić w państwo. To, co my zarzucamy w całej polityce monetarnej, tej polityce, która dodrukowuje pieniądze, fiaty bezrefleksyjnie, to się może dziać właśnie w takich systemach. Żeby nie było, przecież największy upadek największej giełdy teraz ostatnio FTX-a, to jest to samo. Tam oni nie emitowali stricte stablecoinów, ale brali stablecoiny, zabezpieczając je swoim tokenem giełdowym. Tak. To znaczy, że oni de facto też, tak jak ty to mówisz, prowadzili emisję pieniądza, zabezpieczając to bardzo kruchym aktywem. Dlatego stablecoiny algorytmiczne zabezpieczone ekosystemem powiedziałbym mogą mieć prawo bytu, ale jakby jeżeli Luna byłaby dostatecznie duża, jeżeli udałaby im się ta migracja, ten ekosystem by rzeczywiście się rozrósł i zacząłby generować przychody porównywalne z przychodami Visa, Mastercard, tego typu rzeczy, czyli rzeczywiście weszliby
na ten poziom, to coś mogłoby z tego być. Ale tak jak mówię, dali się ograć jakiemuś innemu graczowi na rynku. Dobra. Chciałem z Tobą jeszcze pogadać o regulacjach, ale ten odcinek byłby za długi. Natomiast tylko zasygnalizuję, że zbliżają się regulacje europejskie, tak zwana MiCA czy MiCA, która na pewno wrzuci granat na rynek stablecoinów i sami do końca nie wiemy, czego się spodziewać. To znaczy wiemy, jak się do tego przygotować, ale jakie tego będą efekty, to się okaże. Ale o tym pogadamy w którymś z kolejnych odcinków. W ogóle myślę sobie, że byłoby bardzo ciekawie poświęcić jeden odcinek No Comments, żeby rozmawiać tylko o stablecoinach algorytmicznych. No bo przecież jest ich więcej. To nie jest tak, że jest tylko jeden schemat, tylko tych pomysłów było znacznie więcej. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć i pamiętajcie, coś, co jest nudne jak flaki z olejem, ale dla nas wybitnie ważne. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. To nie tylko daje nam motywację, ale sprawia, że nasz kanał staje się coraz bardziej popularny i możemy docierać do większej ilości ludzi. Czy coś chciałbyś, Tomek, jeszcze dodać? Myślę, że już się rozgadałem i jakbym miał zegarek i na niego patrzył, pewnie bym się przeraził. Dobra, to zostały nam jeszcze dwie ciekawostki do opowiedzenia. No i teraz coś, na co wszyscy na pewno najbardziej czekaliście, czyli ciekawostki. Jaką masz ciekawostkę na dzisiaj, Tomek? We wnętrzu Ziemi znajduje się tyle złota, żeby można było pokryć całą naszą planetę. No właśnie, więc jak zastanawiacie się nad tym, czy inwestować w złoto, czy w bitcoina, to już jest pewna wskazówka. A moja wskazówka jest taka, że kamizelka, nie wskazówka, tylko ciekawostka, kamizelka kuloodporna została wymyślona przez dwóch Polaków. Nazwiska nie pamiętam, ale możecie sprawdzić to na Wikipedii. I to tyle, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku No Comment. Coco Jumbo do przodu. Cześć. Cześć.